Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Co prawda nie jestem w stanie odpisać na wszystkie wasze komentarze pod filmami, ale staram się wszystkie przeczytać. Niektóre nawet inspirują mnie do nagrania nowych odcinków. Dzisiejszy odcinek będzie trochę leśny. Zobaczymy, czy tym białym urządzeniem radiowym możemy komunikować się przez laptopa. To, że bezpłatna komunikacja działa na smartfonach wyposażonych w Androida lub iOS-a, wiemy z poprzedniego odcinka. Ale co zrobić, gdy nasz telefon jest chwilowo niedostępny? Co prawda możemy użyć tabletu, też tam da się zainstalować aplikację Meshtastic, ale wiadomo, różnie to bywa ze sprzętem. Dlatego dzisiaj cofniemy się w tej całej miniaturyzacji i użyjemy prawdziwej klawiatury do nawiązania łączności z innymi. A że jesteśmy w lesie, nie będziemy korzystać z internetu, by zwierząt nie płoszyć. Zanim wyłączymy całkowicie internet, pobierzemy trochę kodu i uruchomimy quasi-serwer HTTP. Dla tych, co nie lubią dłubać w komputerach, najprostsza opcja. Strona client-meshtastic.org. Wystarczy kliknąć New Connection, następnie zakładkę Serial, potem przycisk Nowe urządzenie i teraz jest dobry moment, by wpiąć nasze białe urządzenie radiowe. To, co się pojawi, to one. Czyli klikamy, wybieramy i wciskamy Połącz. Pojawił się nowy przycisk, którego nie umieszkamy wypróbować. I po odczekaniu pewnej chwili na pobranie wszystkich danych z białego ustrojstwa możemy sobie spokojnie czatować z innymi ziomeczkami dostępnymi w okolicy. Co prawda my używamy strony internetowej, podłączonej zapewnie do internetu, ale może oni mają gorzej i nie mają internetu. Ciekawe, co się stało z tą Elą z lasu. Ona sobie czatowała bez internetu. Dobra, jeszcze tylko szybko opowiem. Tu mamy listę innych ziomeczków, z którymi też możemy sobie niezbędne informacje wymieniać. Jak klikniemy w menu Nody, możemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje o ziomeczkach. W menu Config mamy te same wszystkie zakładki, co w Meshtasticu na Androidzie. I tu też możemy sobie skonfigurować urządzenie po kabelku, bo na przykład nie lubimy używać Bluetootha. O, nawet z Long Fast na Medium Fast można się przepiąć. W menu kanały możemy sobie pododawać kanały. Tutaj średnio mi się podoba, że nie możemy sobie zmieniać nazwy kanału. Ten primary trochę kłuje w oczy, ale skoro ma podstawowe szyfrowanie alpha Quebec equal, to domyślam się, że jest to kanał Longfast. U góry po lewej stronie mamy taką ikonkę. Tu możemy zmienić sobie nazwę użytkownika, czyli jak sobie wpiszesz, tak inni cię zobaczą. Po wybraniu menu Messages mamy listę kanałów. Teraz wiemy, że ten primary to kanał ogólny Longfast. Niżej mamy listę ziomeczków do prywatnych rozmów. Korzystając z białego urządzenia radiowego, możemy skorzystać na przykład z 10-metrowego kabla USB. Zapewni on białemu ustrojstwu zasilanie i komunikację z komputerem. No i kabelek ciągniemy jak najwyżej naszego budynku, walcząc o każdy metr nad ziemią i większy zasięg horyzontalny, tak by kabel antenowy był jak najkrótszy. Głównie chodzi o tłumienie kabla koncentrycznego, bo po co na nim marnować moc naszego nadajnika radiowego. Tym, którym nie smak jest ściągnąć kabel USB na zewnątrz, bo zwykle nie jest projektowany na takie warunki, mogą łączyć się z białym ustrojstwem przez Bluetooth. Jest też jeszcze opcja przez Wi-Fi, ale tego nie sprawdzałem. No to teraz pokażę Wam, jak odciąć się od internetu. Tą stronę internetową, którą tutaj widzicie, możecie uruchomić na swoim komputerze. Na początku pobierzemy źródła. Wchodzimy na stronę github.org/meshtastic/web. Teraz klikając zakładkę Tagi, otworzą nam się kolejne wydania tej aplikacji webowej. My będziemy zainteresowani jak najwyższym numerkiem i po jego kliknięciu otworzy nam się kilka informacji o tym wydaniu. A na samym dole możemy pobrać kod źródłowy spakowany w formie zipa, który po pobraniu od razu wypakuje,
a źródłowy zip usunę, by się śmieci nie walały po komputerze. Żeby ta webowa aplikacja działała bez internetu na waszym komputerze, będzie trzeba stworzyć część internetu, czyli odpalić u was jakiś serwer. Na stronie node.js.org będzie już ostatni zielony guzik do pobrania. Pobrany instalator po prostu uruchamiamy. Instalujemy normalnie, jak wszystko na Windowsie. Teraz przyda nam się wiersz poleceń. Najlepiej go wyszukać lupką. W wierszu poleceń wydajemy komendę npm install -g pnpm. npm to jest menadżer pakietów. Flaga G mówi, by instalacja była dostępna dla wszystkich użytkowników. Teraz musimy się dostać do naszych pobranych źródeł. Ja po prostu wejdę do folderu pobranych, następnie do wcześniej rozpakowanego katalogu. Teraz pobierzemy wszystkie biblioteki potrzebne do uruchomienia tej webowej aplikacji. Wpisujemy pn, pm i. Następnie skompilujemy źródła, wydamy komendę pn pm build. Teraz możemy już wypowiedzieć umowę na internet od naszego dostawcy. Ja nie będę robił tak radykalnych rzeczy, po prostu wyciągnę kabel z gniazdka karty sieciowej. Na dole przy zegarze pojawi się komunikat, a nawet jak odświeżę webowego klienta Mesztasztika, to mogę wczuć się, jakbym w lesie mieszkał, bez internetu, by zwierząt nie płoszyć. Dobra, jak już się pewnie domyślacie, uruchomimy sobie swój własny quasi-serwer i będziemy mieć swój własny internet z jedną internetową stroną. No to odpalamy wiersz poleceń, wchodzimy do katalogu z naszymi źródłami klienta Mesztasztika i wpisujemy komendę npm-dev. No i nasz jedyny i niepowtarzalny serwer na wiosce wystartował. Oczywiście Windows, pomimo że nie ma internetu, dalej dzielnie przez zaporę chroni ruch internetowy. Gdy serwer się uruchomi, wystarczy skopiować adres internetowy i wkleić go do przeglądarki. W moim przypadku będzie to localhost na porcie 5173. I jest to dokładnie ta sama strona, którą omawiałem w drugiej minucie tego filmu. Z tym wyjątkiem, że twoja własna, twoja jedyna, odpalona wprost ze źródeł. Więc kiedy przyjdzie ci ochota coś na niej pozmieniać, naprawdę możesz to zrobić. I jak to mówią, ogranicza cię już w tym przypadku tylko twoja wyobraźnia. W kod nie zaglądałem, nie wiem w czym pisany, ale uruchomić klienta Mesztasztika na komputerze już umiesz. I to bez internetu. Mam nadzieję, że czegoś nowego was nauczyłem. Dziękuję za lajki i komentarze i do usłyszenia na pasmach.